Myśmy się trochę przestraszyli, jak te rakiety zaczęły lądować w Polsce. Paragwaj to jest piekło. Zamieniłem płacenie za pelet na klimatyzację. Rzeki, jeziora są strasznie brudne. Zamknięte enklawy dla bogatych ludzi, drut kolczasty pod napięciem. Była inwazja skorpionów. Ilość biurokracji w Paragwaju jest zatrważająca. W Argentynie poszliśmy tam i po godzinie 10 były zapisane do szkoły. Wino jest tańsze niż Coca-Cola. Ceny usług są zatrważająco tanie. Lepiej, żebyś nie wykupywał żadnej opieki prywatnej. Minej przed i drugiego dnia zmienił wszystko. Argentyńczycy dzielą się na tych, którzy go kochają i tych, którzy go nienawidzą. To należy ci się zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz go tak długo, aż nie znajdziesz nowej pracy. Ukradła kilkaset kart do głosowania na Mileja. Ja z nad rzeki zbierałem karty do głosowania. Ogromny system monitoringu, sztuczna inteligencja, system oceny obywateli. Ceny nieruchomości na wynajem spadły i zwiększyła się ilość dostępnych ofert. Prawie 10% ludzi używa kryptowalut. Argentyna jest najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dziś moim i Państwa gościem jest kryptotrader Szczepan Bentyn. Szczepan od kilku lat szukał dobrego miejsca do przeprowadzki dla siebie i dla rodziny. Szczególnie upodobał sobie Amerykę Łacińską. Nasz gość na początku trafił do Paragwaju, aktualnie jest już w Argentynie. Dziś opowie nam o tym, jak żyje się w kraju, do którego się przeprowadził, oraz o swoich przewidywaniach rozwoju sytuacji społecznej i gospodarczej Argentyny. Witam, nazywam się Szczepan Bentyn. W Polsce wychowywałem się w Gnieźnie. Ostatnie lata przed wyprowadzką spędziłem w Warszawie, a potem rok w małej wiosce w okolicach Konina. No i co nas sprowadziło? Po pierwsze, wyprowadziliśmy się głównie z powodu tego, że w ogóle chcieliśmy się wyprowadzić z Polski już dłuższy czas, ale zdecydowaliśmy się na wyprowadzkę ponad rok temu ze względu na sytuację, która jest w Polsce i nasze zapatrywanie się na wojnę czy sytuację gospodarczą w naszym pięknym kraju. I stwierdziliśmy, że nie chcemy partycypować w organizacji gospodarki wojennej i czekać na podnoszenie podatków, dojenie obywateli i życiu jak gotowana żaba w Unii Europejskiej. Kiedy dokładnie wyjechaliście? W Paragwaju wylądowaliśmy w grudniu 2022 na początku, czyli prawie w środku lata paragwajskiego. No i jak przywitało was to lato? Zimno było? O Jezu, było tak gorąco, że Paragwaj to jest piekło, jeśli chodzi o temperatury. Tam zimą, czyli zima jest lipiec, sierpień w Paragwaju, w zeszłym roku zimą zanotowano 42 stopnie w stolicy. To wyobraź sobie, co jest latem, bo latem potrafi temperatura osiągać 50 stopni. Co sprawia, że tak naprawdę życie w takim kraju jest takie życie, jak my znamy, czyli że można sobie wyjść na spacer, nie wiem, pójść do parku, pójść nawet na pieszo do sklepu. To jest wszystko niemożliwe. Trzeba mieszkać w mieszkaniu z klimatyzacją, wsiadać do samochodu, włączać klimatyzację, bo nie da się wysiedzieć w takim samochodzie. Więc niestety klimat bardzo mocno dyktuje lifestyle, mówiąc tak w skrócie. No i najgorsze jest to, że w nocy jest powyżej 30 też. I spanie w takich temperaturach to jest męczarnia dosłownie. Nie mieliście klimatyzacji? Oczywiście, że mieliśmy klimatyzację, ale spanie przez rok, cały czas, życie w klimatyzowanym pomieszczeniu, to jest też katorga, no nie? Bo ta klimatyzacja przy takich wysokich temperaturach zaczyna ciec z niej woda. Co miesiąc trzeba przeglądy robić, płacić za tą klimatyzację. Także ja się śmiałem, że zamieniłem płacenie za pelet na klimatyzację, bo tak jak w Polsce trzeba się ogrzewać czymś, też trzeba za ogrzewanie płacić, tak tutaj w Paragwaju to trzeba było za chłodzenie płacić. I naprawdę wielu ludzi w Paragwaju nie ma klimatyzacji i to, jak oni funkcjonują, to jest jakieś, po prostu siedzą całe dnie w cieniu, wstają bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca, żeby coś zrobić.
Później w ciągu dnia są wyłączeni, bo jest za gorąco, żeby robić cokolwiek, chyba że pracują w jakimś klimatyzowanym biurze. No a potem zaczynają funkcjonować od godziny 20. I to jest tak, to aż tak wygląda, że jak jest weekend i jest po prostu sąsiedzka posiadówka na osiedlu, jakieś asado, czyli grill paragwajski, no to siedzą do 4 nad ranem. I dzieci biegają, po prostu nie da się zasnąć, bo po prostu jest totalna impreza do 4 nad ranem. Także to dyktuje zupełnie inaczej ten rytm życiowy wygląda niż w Polsce. I to był wasz główny powód dla wyprowadzki do Argentyny? No to był jeden z głównych powodów na pewno. Ten klimat był bardzo męczący. Ale sam Paragwaj, no to jest trzeci świat. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład zawsze w powietrzu czuć dym palonych śmieci na przykład. Gdzie jak wyjdziesz wyżej i zobaczysz na horyzoncie, to co najmniej kilka miejsc widzisz, gdzie ludzie palą śmieci. Rzeki, jeziora są strasznie brudne. To jest obrzydliwe po prostu. W Paragwaju nie ma miejsca, gdzie się można wykąpać. Żeby od stolicy gdzieś pojechać, żeby się móc wykąpać w czystej wodzie, tak żeby włosy nie odpadły z głowy, to trzeba jechać 3 godziny. I to taką górską drogą, że można naprawdę już nie wrócić. Nad jakiś wodospad na przykład, albo gdzieś wspinaczkę w góry, na jakiś taki basen, powiedzmy, naturalny. Są aquaparki, ale aquaparki są w tak zwanych social clubach. I żeby przystąpić do takiego social klubu, to trzeba zapłacić $10,000 wpisowego, żeby twoja rodzina mogła należeć i potem płacić jeszcze $600 miesięcznie, żeby móc korzystać z atrakcji. No i tam jest aquapark, stadnina koni, siłownie, występy, koncerty, tam jest. Ale to są zamknięte enklawy dla bogatych ludzi, gdzie jest bezpiecznie, zupełnie odcięte, wiesz, drut kolczasty pod napięciem, wszystko, żeby tam nikt obcy nie wchodził. Zresztą cała Ameryka Południowa jest drutem kolczastym owiana wokoło, także to taki naturalny widok tutaj. No i, no i w Paragwaju były też takie dziwne sytuacje pod tytułem, rozpoczęło się El Niño na przykład i nagle była inwazja skorpionów. Także dosłownie kilkanaście osób, no, tygodniowo nawet kilkanaście osób umierało od gryzienia z pest skorpiona. I to było tak, że skorpion był pod poduszką na przykład, nie? I wytrzymaliście tam rok. No rok i 2 miesiące, tak. Później wyjechaliście do Argentyny. Kiedy to było dokładnie? 2 miesiące temu, czyli I jak przywitała was początek lutego. Argentyna? Mam na myśli zarówno klimat, jak też sytuację generalnie w kraju. No, to kurczę, duży temat, nie? Jesteśmy w Mendozie, czyli zdecydowanie bardziej na południu i to jest zachodnia część Argentyny, zaraz przy Andach. Tutaj, no prawie powiedzmy z okna można Aconcagua zobaczyć, ale no nie widać jej, ale widać tutaj czterotysięczniki z okna. Także klimat zdecydowanie bardziej przyjazny. Chociaż latem spokojnie było powyżej 30, w nocy powyżej 20 było, bo lato się skończyło tydzień temu. Dzisiaj jest 28 stopni, w nocy jest około 15, a zimą temperatura nie spada poniżej zera i nie ma tu śniegu. Przywitało nas upalnie, no bo jednak z Paragwaju 3 dni jechaliśmy do Mendozy. Kilka postojów po drodze, kilka miejsc jeszcze odwiedziliśmy, Cordobę, Miramar i inne piękne miejsca. Powiedz mi, jak wyszukiwałeś miejsce do życia, dom do życia w Paragwaju? Jak wyszukiwałeś później miejsce do życia w Argentynie? No więc wylądowaliśmy i zarówno w Paragwaju, jak i w Argentynie wynajęliśmy po prostu mieszkanie na jakimś Airbnb albo na Bookingu na 2 tygodnie. I przez 2 tygodnie szukaliśmy mieszkania. I w Paragwaju zdecydowanie sprawdził się Facebook Marketplace, jak i też mieliśmy poznanych Polaków w Paragwaju, którzy akurat są pośrednikami nieruchomości i oni bardzo nam pomogli, bo nasza znajomość hiszpańskiego wtedy była na poziomie zerowym praktycznie. No i pomogli w znalezieniu, przejrzeniu ofert, rozmowy, bo znaleźć ofertę to jedno, ale później dogadać szczegóły to jest drugie. Najęliśmy mieszkanie na rok w Paragwaju. Podobnie w Argentynie
wynajęliśmy na 2 tygodnie mieszkanie na Airbnb, a potem szukaliśmy mieszkania na stałe. Z tym, że bardzo, bardzo ciekawy jest ten różnica między rynkiem nieruchomości w Argentynie a w Paragwaju. W Paragwaju wystarczyło zapłacić za 2 miesiące z góry kaucji i w sumie to było to, bo jakby osoba z zagranicy, oni się chcieli zabezpieczyć i 2-miesięczna kaucja im wystarczyła. W Argentynie, o kurczę blade, to jest przejście niesamowite. Musisz mieć 2 albo czasem 3 żyrantów, którzy mieszkają w Mendozie, zarabiają w Mendozie. Jeden z nich ma nieruchomość, którą zastawi, jak zażyruje z nieruchomością swoją. Mało tego, oboje muszą zarabiać 2-krotność twojego czynszu. I weź to przeskocz, lądując w nowym mieście. Zupełnie jakiś absurd. I do tego, wiesz, do tego musisz pokazać wyciągi z konta, potwierdzenie zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. No zdecydowanie trudniej tutaj wynajmować mieszkanie. A co ciekawe, w ramach kontrastu, to w Paragwaju bardzo trudno było zapisać dzieci do szkoły, na przykład, bo trzeba było mieć przetłumaczony dyplom, gdzie problem jest też taki, że dzieci, które uczą się zdalnie, dostają dyplom w czerwcu, a rok szkolny w Paragwaju czy w Ameryce Południowej zaczyna się w lutym. Także no, dziecko jest niby w 3. klasie, ale musi iść do 2., bo jeszcze 3. nie skończyło, nie? Więc wiesz, to takie dziwnie się to rozkłada. Mało tego, ten dyplom musi być przetłumaczony, musi być 5 pieczątek z Ministerstwa Edukacji w Paragwaju, plus ilość biurokracji w Paragwaju jest zatrważająca. Jest po prostu, ja zgubiłem dowód osobisty paragwajski i tydzień pracy kosztowało mnie złożenie wniosku o duplikat. Tydzień pracy, po prostu tyle pieczątek, dokumentów, tłumaczenia, kopie, potwierdzenia, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, świadectwa sąsiadów, dowody osobiste z sąsiadów, że poświadczają, że faktycznie tam mieszkam. Policja musiała do mnie przyjść, sprawdzić, czy ja tam mieszkam. No po prostu totalny jakiś... Ale na koniec dnia, wiesz, tam biurokracja jest tylko po to, żeby nakręcać machinę korupcyjną, więc generalnie wystarczy powiedzieć, że wiesz, ty pomożesz mi, ja pomogę tobie i nagle połowy wymagań już nie trzeba, nie? Czyli można to przyspieszyć. Można zdecydowanie przyspieszyć każdy z tych procesów. Z kolei zapisanie dzieci w Argentynie, gdzie edukacja jest obowiązkowa, wyglądało tak, że znaleźliśmy szkołę, która miała dobre opinie na Google, poszliśmy tam i po godzinie dzieci były zapisane do szkoły. Ten kontrast zaskakujący. W Paragwaju łatwo wynająć mieszkanie, a trudno zapisać dzieci do szkoły, a w Argentynie trudno wynająć mieszkanie, a łatwo zapisać dzieci do szkoły. Co się wydaje, wiesz, obie te rzeczy z punktu widzenia kogoś z Europy są formalnym procesem. Wydaje mi się, że wynajęcie mieszkania w Polsce jest łatwiejsze niż w Argentynie, szczerze mówiąc. A na jakich zasadach przebywałeś w Paragwaju, bo byłeś rok? Jak wylądowaliśmy, to rozpoczęliśmy procedurę, no to nie jest naturalizacja, ale wyrobienia po prostu pobytu tymczasowego. I to się mogło zmienić w międzyczasie, ale otrzymaliśmy pozwolenie na pobyt na 2 lata. I dowód osobisty paragwajski dostaliśmy. Przy okazji jeszcze wyrobiliśmy sobie prawo jazdy. Na samochód, na motor to trwało 2 godziny dosłownie. Też ciekawa przygoda to była. I mamy wciąż pozwolenie na pobyt w Paragwaju na 2 lata. Po 2 latach możemy to przedłużyć o kolejne 5 lat. A w Argentynie? A w Argentynie z kolei, jako że jesteśmy tutaj 2. miesiąc, to tak naprawdę jako Polacy mamy wizę na 3 miesiące. Później, jeżeli nam się nie uda przedłużyć wizy, bo jest taka opcja po prostu zapłacić i przedłużyć o kolejne 3 miesiące, to możemy tutaj wyskoczyć do Chile, przejechać przez granicę, zrobić zakupy, wrócić i mamy kolejne 3 miesiące. I to jest dość popularna praktyka w ogóle w Argentynie, takie przedłużanie, że wyskakujesz i wracasz. Ale nawet jeśli się to nie uda, bo droga do Chile jest od połowy maja zamknięta ze względu, że jest zima i nie da się przejechać tą drogą, bo jest po prostu, jedzie się na 4000 metrów i tam leży śnieg i nie da się przejechać. Więc nawet jeśli by się nie udało tego przedłużyć, to kary są dość
za to, że zostało się dłużej na przykład. Są też niewielkie, bo to są kilka dolarów trzeba zapłacić za miesiąc czy kilka miesięcy pobytu Ale dłuższego. czy po opłaceniu tej kary też to się wiąże z tym, że przedłużasz ten pobyt, czy kara jest karą, a w dalszym ciągu musisz tą procedurę do przedłużenia wizy uruchomić? Nie, no musisz przedłużyć tą. Kara generalnie będzie naliczona w momencie, jak będziesz opuszczał Argentynę. Także jak opuścisz i wyjedziesz z powrotem, prawda? Czy zapłacisz karę i wyjedziesz z powrotem. Ale to jest taki bardziej, to jest taki chałupniczy sposób, no nie? Bo tutaj też sposobów na pobyt dłuższy w Argentynie jest wiele. Oczywiście no, wykluczam sytuację, że miałbym mieć kolejną żonę, na przykład Argentynkę, bo już jedną mam. No to poza tym są na przykład są opcje takie, że można wyrobić sobie właśnie pobyt na 2 lata, są opcje takiej wizy biznesowej, są opcje wizy studenckiej, są opcje nawet wizy na leczenie, bo tutaj opieka zdrowotna jest w ogóle darmowa, publiczna dla wszystkich, co też w ogóle sprowadza ogromną ilość ludzi z zagranicy na leczenie tutaj darmowe, co też zadziwiające. A jeszcze, No a więc powiedz mi, jak kwestie obywatelstwa właśnie wyglądają w Paragwaju i w Argentynie? no w Paragwaju bardzo trudno jest obywatelstwo, o paszport. Łatwo jest o pobyt stały. Stały, czyli no, to będzie 5 lat, a potem jest przedłużenie chyba na okres, bezokresowo. A w Argentynie należy przebywać przez 5 lat i można złożyć wniosek o paszport już argentyński i obywatelstwo. I wtedy należy iść do sądu i zadeklarować się, że chce się być Argentyńczykiem, udowodnić się, że było się tutaj te 5 lat. 5 lat, z czego minimum pół roku w roku musisz tu być, tak? Bo to nie jest tak, że nie możesz wyjeżdżać. Można wyjeżdżać. No i sąd wtedy może ci nadać no, obywatelstwo. I ten proces, z tego co czytałem i widziałem, to jest jeden z najłatwiejszych w ogóle procesów takiej naturalizacji na świecie, jeśli chodzi o Argentynę. No nie? A A w jeszcze, Paragwaju to jest bardzo trudne. a jeszcze weź mi powiedz, jakiego rodzaju imigranci przybywają do Argentyny? To są biznesmeni, pracownicy zdalni? Nie, nikt teraz nie przyjeżdża do Argentyny. Znaczy, jeszcze pół roku temu, przed grudniem, kiedy dokonano no, uwolnienia kursu peso, wszystko było bardzo tanie. Tutaj za dolary można było kupić, no naprawdę, no, wszystko było tanie. No nie będę rzucał z głowy jakichś cen, no, ale myśmy z Paragwaju przejeżdżali przez granicę, żeby zakupy zrobić w Argentynie, to tam za 200 zł to można było samochód towaru przywieźć, naprawdę. A teraz ceny podskoczyły 5-krotnie do góry, więc jest dużo drożej i tylko szaleni ludzie przyjeżdżają. Generalnie osoby, które ja znam, Polacy, to są raczej osoby, które są tutaj wrzenione. To Polki, które mają tu mężów na przykład. W Buenos Aires jest sporo nomadów, którzy tam przyjeżdżają na 3 miesiące i później znowu zmieniają miejsce gdzie indziej. Ale 3 miesiące to nie jest, wiesz, to jest coś, co można w sumie w każdym miejscu na świecie zrobić. To nie jest taki pobyt stały, ktoś chce tu mieszkać, prawda? A w 3 miesiące można sobie też pozwiedzać, zobaczyć różne miejsca. Także tutaj ja się nie spotkałem z jakąś szczególną imigracją i tutaj nawet sami Argentyńczycy się pytają, ale dlaczego Argentyna? Mówię, estas poco loco. To, wiesz, to jest postrzegane nawet przez nich jako szalone. No nie? Z czego słynie region, w którym w tej chwili mieszkasz w Argentynie? No Mendoza słynie przede wszystkim z wina, bo tutaj produkuje się blisko 70% całego wina w Argentynie i jest to główny produkt eksportowy. Do tego też jabłka, co ciekawe. No i wina najsłynniejszy to Malbec i tutaj każdy Mendozanin powie, że to jest stolica w ogóle wina światowa, serce światowego wina, z którego Mendoza słynie. No i mamy tutaj też oczywiście góry. Mendoza słynie z tego, że w Mendozie jest Aconcagua, która ma prawie, bo tam brakuje dosłownie kilku metrów do 7 tysięcy
wysokości. To jest najwyższy szczyt w Ameryce Południowej, a potem już są tylko Himalaje wyższe. I do tego słynie z pięknego miasta i piękna chyba naturalnego, no bo otoczona górami, kanionami, zalewami, które mają krystalicznie czystą wodę, która pochodzi prosto z lodowców, mają, no, sama Mendoza w ogóle jest bardzo ciekawa architektonicznie, bo 100 lat temu było tu trzęsienie ziemi, które zrujnowało całe miasto i miasto zostało odbudowane od zera tak naprawdę w okresie, w którym Argentyna była najpotężniejsza. No, mówiło się, że była drugą gospodarką świata wtedy. Nawet było powiedzenie, bogaty jak Argentyńczyk. No i bogata Argentyna odbudowała Mendozę. No i naprawdę robi na wrażenie, bo na przykład jako, że Mendoza jest generalnie położona na pustyni, u stóp tych gór, z których płynie ta woda, to tą wodę płynącą z tych gór kanalizuje się i tak przy każdej ulicy w Mendozie są kanały z dwóch stron ulic, przez które płynie woda i nawadnia drzewa, przez co Mendoza jest pięknie zalesiona, czy zadrzewiona, bo to nie wiem, czy można nazwać lasem. Wyjedziesz tylko poza Mendozę i nie ma drzew żadnych, ale w samej Mendozie jest mnóstwo drzew, które notabene postanowiono posadzić ze względu na to, że podczas przewożenia winogron, żeby nie padało słońce na winogrona i nie podgrzewało ich, przyspieszając proces fermentacji już w trakcie transportu. Dlatego zalesiono Mendozę po to, żeby wszystkie trasy pomiędzy winnicami były zacienione. Wszystko zrobione pod produkt eksportowy, tak? Pod produkt, tak, pod wino. A ile kosztuje butelka takiego wina? No, butelka wina... Najdroższe wino, jakie widziałem, kosztowało 45 zł. Najdroższe, i to patrzyłem w jakichś Carrefourach, jakichś nawet bardziej fancy sklepach, no pewnie można znaleźć coś za 100-150 zł. Mi się nie udało. Najtańsze wino, jakie widziałem w butelce, bo takie w kartonie to za 2 zł można kupić, a w butelce za 4 zł. To jest butelka wina. I co ciekawe, wina oczywiście jest 0,7 litra albo litrowe butelki są i wino jest tańsze niż Coca-Cola w sklepie. Coca-Cola 1,5 litrowa butelka kosztuje 8-9 zł. A ile kosztuje tam chleb? No właśnie i w ogóle wchodząc w temat cen, to jest coś niesamowitego, co jest dla nas, dla Europejczyków obce. To znaczy, że rynek jest strasznie nieefektywny. Poprzez regulacje, poprzez ten peronizm, który tutaj wciąż jeszcze obowiązuje w dużym zakresie, ceny są różne w różnych miejscach. To znaczy, w osiedlowym sklepiku tutaj przed domem chleb kupię za 4 zł, za 1000 peso. A z kolei w Carrefourze kosztuje 8 zł. A chleb tostowy 15. Więc ten sam produkt w dwóch różnych miejscach ma dwie różne ceny. Pomidory 15 zł za kilogram w Carrefourze, w warzywniaku na dole 5 zł za kilogram. I niech mi to ktoś wyjaśni, skąd ta różnica? Gdzie ten Carrefour kupuje pomidory, że Trzeba się dobrze rozglądać, żeby w miarę tanio tam jeść, tak? To raz. Dwa, oni sami mają szereg zabiegów i takich społecznych, wyrobionych nawyków życia taniej. To znaczy bardzo szeroko funkcjonuje taki barterowa ekonomia. To znaczy, że ty robisz ser, ja robię kiełbasę, ty masz kurczaki, ty masz świnie, prawda? I dokonuje się ta wymiana taka sąsiedzko-społeczna, bo te same produkty w sklepach są bardzo drogie. I nie opłaca się często sprzedać kurczaka, żeby kupić ser, ale taniej jest wymienić go pomiędzy sobą. Do tego bardzo popularne jest na przykład dzielenie się Wi-Fi. To się nazywa komunalne Wi-Fi, że ty mieszkasz w jakimś nie wiem, dupleksie czy w jakimś bloku i masz Wi-Fi od sąsiada po prostu, któremu płacisz co miesiąc za to, że masz dostęp do tego Wi-Fi. Także szereg zabiegów, które mają sprawić, że te rachunki są coraz mniejsze.
A jeszcze Bo ja nie potrafię zrozumieć, jak oni tu funkcjonują. Bo ceny usług są zatrważająco tanie. Produkty są drogie, a usługi są strasznie tanie. Za fryzjera wczoraj zapłaciłem 12 zł. I bym powiedział, że przepłaciłem, bo można znaleźć za 8 spokojnie. Moja żona robi paznokcie za 12 zł. No nie? French jakiś, wiesz, hybryda, kurde. Gdzie w Polsce to jest 150 zł. Nie? To jest 150 zł w Polsce minimum. A tutaj 12. To masaż 15 zł. Półtorej godziny masaż. To, ja nie rozumiem, jak oni funkcjonują, nie? Nie rozumiem z tymi Czyli cenami można za usługi. przyjechać do Argentyny, zrobić sobie wszystkie zabiegi przy okazji wycieczki, przy okazji zwiedzania kraju. Tak, zrobienie zębów tutaj jest strasznie tanie. Aparaty na zęby, wszystkie zabiegi, jeśli chodzi o dentystykę. Opieka zdrowotna jest darmowa. Do tego stopnia jest darmowa, wyobraź sobie, że Argentyńczycy sami ci powiedzą, że lepiej, żebyś nie wykupywał żadnej opieki prywatnej, ponieważ jak tylko coś ci się stanie i pojedziesz na pogotowie, to powiedzą, ale pan ma jakieś ubezpieczenie, to proszę do prywatnego szpitala. Jakiekolwiek masz ubezpieczenie zdrowotne, to cię nie przyjmą w publicznym szpitalu. Wiesz. A jak działa ta służba zdrowia? Jeszcze nie miałem z nią do czynienia tak per se osobiście, tylko raczej znam to z opowieści, ale po pierwsze przyjmują każdego z ulicy, nieważne czy jesteś z Argentyny czy z zagranicy, jest darmowa. Do tego chwalą się tym, że mają wysokiej klasy specjalistów kształconych na całym świecie. No i co jeszcze? No, szpitale nie są, no wiesz, to szpitale trochę bardziej przypominają pewnie lata 90. 2000 w Polsce, ale są też oddziały takie już wyremontowane. Generalnie jestem zaskoczony, że przez te dekady inflacji, bądź nie wiem, superinflacji czy hiperinflacji, to pewnie różnie się to kategoryzuje w różnych okresach, ludzie tutaj normalnie funkcjonują. Gospodarka działa, ludzie handlują, towary są na półkach, wiesz, szpitale działają i tak dalej. Nie widać aż tej tak inflacji na każdym kroku, no nie? To też jest ciekawe. Jak działa komunikacja w Mendozie i ile kosztuje tam bilet ewentualnie, żeby się poruszać? Komunikacja w Mendozie publiczna to są autobusy, trolejbusy i tramwaje. Nie ma metra. No i jest pociąg. Uruchomiono w tym roku linię kolejową i można z Mendozy dojechać do Buenos Aires pociągiem, co nie było możliwe jeszcze niedawno. I cała podróż trwa jedyne 30 godzin z przesiadką w Kordobie. Ale sama komunikacja miejska, no autobusów jest bardzo dużo. Bilet na autobus ostatnio jak sprawdzałem kosztował 70 groszy normalny, co i tak jest drogo, bo były protesty w Argentynie, zwłaszcza w Buenos Aires, bo bilety kosztowały 30 groszy na autobus, ale jako że zlikwidowano subwencje dla transportu publicznego, to ceny wskoczyły na 70-80 groszy i ludzie wyszli na ulicę w Buenos Aires. Tutaj w Mendozie nie było subwencji, także już były drogie bilety, czyli 70 groszy dla tubylców. No co dla nich to jest dużo, prawda? Bo to jest jednak, kurczę, z 300 peso. Jak wygląda kwestia wynajmu mieszkania? Jak kształtują się ceny? Wy mieszkacie w domu, w mieszkaniu? Jak to jest u was? Tak, aktualnie wynajmujemy duplex w fajnej dzielnicy, bo wiadomo, są dzielnice dobre, złe, jak zawsze w Ameryce Południowej. I wynajmujemy duplex, który ma około 100 metrów kwadratowych, takiej powierzchni użytkowej. 2 sypialnie, 2 łazienki, kuchnia, salon osobno. Do tego mamy takie prywatne patio i przed domem jest tak zwana kociera, gdzie możemy zaparkować samochód. To jest zamykane na bramę. Nad bramą jest drut pod napięciem, żebyśmy się czuli bezpiecznie. No i my płacimy $270 za miesiąc wynajmu, nie? Czyli to jest jakieś, nie wiem, 1200 zł za dom. I to jest dobra cena,
bym powiedział, tylko to jest niewyposażone mieszkanie, tak? Trzeba pamiętać o tym. Musieliśmy kupić łóżka, biurka, krzesła, stoły i tak dalej. To wszystko musieliśmy kupić. Z czym tutaj też jest problem, bo przestrzały cenowe są niesamowite. W takiej ichniejszej Ikei ceny, wow, naprawdę są niesamowite. Najtańsza suszarka do ubrań, taka wiesz, druciana, na której zawieszasz gacie po praniu, kosztuje 160 zł. Najtańsza taka, no wyobraź sobie taką rozkładaną, drucianą, 160 zł. Czajnik elektryczny najtańszy 120 zł. Po prostu garnek 120 zł. Zwykły rondelek taki, wiesz, z rączką nieduży. Najtańsze to wszystko mówię, nie? Ale później znajdujesz na marketplace gościa, który robi sam krzesła i stoły i kupujesz cały zestaw za 150 zł na przykład od gościa, Czyli który trzeba sam to być robi, no takim nie? bardzo uważnym. Mi się zdarzyło na przykład kupić 2 lodówki. Byłem zmuszony, bo kupiłem lodówkę na marketplace, przyjechał pan z tą lodówką. E, no i problem polega na tym, że niełatwo jest sprawdzić, czy lodówka działa, tak od razu. Że ją podłączasz i widzisz, że ona działa. Ona może wydawać jakieś dźwięki, ale to niekoniecznie oznacza, że ona działa. No i wziął pieniądze i pojechał, a okazuje się, że została do tego tylko szafka w kuchni, nie? Bo lodówka nie działała. A cwaniak przed przyjazdem do mnie wsadził do zamrażarki worek lodu i mówi, o zobacz, jeszcze jest zimna nawet ta lodówka, bo ją odpinałem niedawno, nie? Że wiesz, żeby udowodnić, że działa. Także $170 za używaną lodówkę zapłaciłem i niestety musiałem kupić kolejną. Jak twoja Sprzęt rodzina, gospodarstwa domowego jest bardzo drogi. jak twoja rodzina odnalazła się w Argentynie? Bo Paragwaj był takim dosyć ciężkim przeżyciem i chyba dla was wszystkich. A jak teraz odnajdujecie się w Argentynie? No, musiałbym pewnie ich tak wprost spytać, ale z moich wrażeń, jakie są moje wrażenia po 2 miesiącach, bardzo dobrze się tu myślę odnajdujemy. Po pierwsze, dzieci świetnie odnalazły się w szkole, co było dla nas ogromnym stresem. Ja pierwszego dnia to byłem zestresowany, że będę odbierał dzieci zapłakane i w ogóle zestresowane. A one pierwszego dnia wyszły z uśmiechami ze szkoły i powiedziały, że jest super, że już się nie mogą doczekać, kiedy Zostały jutro dobrze pójdą. przyjęte po prostu. Dobrze zostały przyjęte. I też wydaje mi się, że trochę mają takie specjalne traktowanie, cierpliwości mają ze strony nauczycieli trochę więcej. No i pani dyrektor jest wyczulona na ich potrzeby, także to tutaj ta szkoła, która jest dość istotnym elementem jednak tego funkcjonowania tutaj, przyjęła się świetnie. Na pewno Mendoza świetnie nas przyjęła, jeśli chodzi o otoczenie takie życiowe. Po pierwsze, to czego nie było w Paragwaju, to chodniki. To są taka głupia, prosta rzecz. Tylko dopiero jak ich nie ma, to rozumiesz, że to ma znaczenie jednak. Nie można sobie pójść na spacer nigdzie w Paragwaju, chociażby ze względu na to, że jest za gorąco, ale też nie ma chodników po prostu. Jest I niebezpieczne, tak? zapomnij o jakimś wózku w ogóle. Naprawdę tam są, jak jest coś przy asfalcie zrobione, to tylko po to, żeby ktoś mógł wyjechać samochodem. Nikogo nie interesują przechodnie. Wszyscy jeżdżą samochodami wszędzie. I żeby pojeść na spacer w bezpiecznym miejscu, trzeba wsiąść w samochód, 40 minut jechać na Costanerę i tam w skwarze 30 stopni, no bo idziesz wieczorem, prawda, bo w ciągu dnia to się nie da. Tam w tym skwarze możesz sobie przespacerować się wzdłuż zażyganej rzeki, nie? To tutaj z kolei, wiesz, wychodzisz z domu, są drzewa, są chodniki, parków, tu ilość parków. Jeśli nie mieszkasz 100 metrów od parku, to nie, to nie wiem, gdzie ty szukać mieszkania. Tutaj parków jest tak dużo, jest zielona trawa, każdy park ma system nawadniania trawy. To jest w ogóle jakimś zupełnie, wiesz, łączają się w parkach normalnie zraszacze do podlewania trawy, nie? Niektóre parki są przepiękne, ogromne, że można z samochodem wjechać i
I w weekendy te parki, to jest taki park San Martin, ogromny jest, piękne fontanny, jeziora, architektura. I jest tam tyle ludzi weekendami, że nie ma gdzie zaparkować, a jedziesz przez 20 minut, jedziesz i nie ma wolnego miejsca nigdzie przy ulicy, bo całe miasto zjeżdża się do parku na weekend, żeby sobie odpocząć. Jak oceniasz aktualną sytuację gospodarczą i społeczną w Argentynie? No myślę, że ona jest bardzo trudna i jest też bardzo złożona. To należy też zrozumieć, ponieważ Milei, który przejął władzę w grudniu, ogłosił DNU, czyli ten dekret taki prezydencki, i on obowiązuje tak długo, jak Kongres go nie obali, albo Sąd Najwyższy go nie obali, i on uwolnił import, eksport, uwolnił koncesje i licencje, co sprawia, że dużo łatwiej importować i eksportować, z tym, że to jest też, żeby to zaczęło działać, niestety wymaga to trochę czasu, ponieważ okej, może teraz jak importujesz, nie musisz płacić łapówki celnikowi za to, że nie masz licencji na przykład, albo że nie wiem, wygasła albo coś, bo wiesz, to trzeba najpierw kilka miesięcy spędzić, żeby mieć koncesję na import-eksport. W ogóle osobną formą działalności jest spółka z o.o., osobną jednoosobowa działalność, osobną jest w ogóle import-eksport, nie? To jest jakby osobna forma prawna, która ma osobne wymagania. No i żeby to zaczęło działać, wymaga to czasu i mało tego, rynek musi nabrać przekonania, że to faktycznie się utrzyma, że kongres tego nie obali. Także jesteśmy w trakcie bardzo dynamicznych zmian. Część z tych DNU została już odrzucona przez kongres, część została utrzymana. Bardzo ludzie, nawet którzy się interesują polityką, nie potrafią odpowiedzieć. Jest taki chaos polityczny, że nie do końca potrafią odpowiedzieć, co jeszcze obowiązuje, co nie obowiązuje, jak faktycznie coś wygląda. Nawet prawnik, z którym rozmawiałem, on musi się zorientować, no nie? Bo nie wie teraz jak się Więc sytuacja jest taka, bardzo trzęsie się ziemia, bym powiedział, tutaj w Argentynie. Do tego Milei za chwilę, 25 maja przedstawi kolejny zestaw deregulacyjny, który ma zamiar wprowadzić. Co jest jedno pewne, to wszyscy Argentyńczycy są w szoku, jak dużo Milei zmienił od razu, kiedy przejął władzę. Bo są przyzwyczajeni do tego, że politycy obiecują, a potem nic się nie zmienia. A Milei wszedł i drugiego dnia zmienił wszystko. Także Argentyńczycy dzielą się na tych, którzy go kochają i najchętniej to by za niego wyszli, wiesz, w ślub z nim wzięli, i tych, którzy go nienawidzą i uważają, że on dokonuje destrukcji i totalnego rozkładu Argentyny. I rozmowy pomiędzy nimi też są oczywiście bardzo ciekawe. Ale jedno jest pewne, wszyscy się zgadzają z tym, że coś się musi zmienić. Więc nieważne, czy to peroniści, czy libertarianie, czy cokolwiek innego. No Na nie? pewno Mileja nienawidzą urzędnicy, bo tam kilkadziesiąt tysięcy już poszło na bruk, a Tak. kolejne kilkadziesiąt tysięcy niebawem pójdzie, więc Ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem tego, co on robi, bo on używa narzędzi, których nie używają politycy, ponieważ albo są za głupi, albo nie służą im, bo politycy nie chcą nic zmienić. Bo jedną na przykład z takich rzeczy, poczekaj, jedną z pierwszych rzeczy, którą zlecił Milei, to zrobienie analizy danych. To znaczy wzięto wszystkich, którzy otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, który tutaj funkcjonuje w jakiś absurdalny sposób, bo jeżeli byłeś zatrudniony minimum 6 miesięcy i straciłeś pracę, to należy ci się zasiłek dla bezrobotnych i dostajesz go tak długo, aż nie znajdziesz nowej pracy. Czyli jak myślisz, jakie jest tu bezrobocie? Ogromne, oficjalne prawda? na pewno jest bardzo I- duże. No i teraz otrzymujesz ten zasiłek i wyobraź sobie, że wzięto wszelkie dane, jakie mieli, i skrosowano te dane z innymi danymi. I nagle się okazuje, że tysiące ludzi pobiera ten zasiłek, a prowadzi działalność gospodarczą. Wyjechało sobie do Disneylandu na wakacje. Niektórzy nawet mają prywatny samolot, rozumiesz? A dostają zasiłek dla bezrobotnych. To jest po prostu, to urosło do takiego poziomu,
że to są takie darmowe pieniądze, więc po prostu tylko trzeba spełnić ten warunek, no nie? I później udawać, że jest się bezrobotnym i sobie na czarno coś robić, no nie? No i jak wysoki jest ten Mało zasiłek? tego, teraz to jest chyba $170 miesięcznie, nie? Czy może 190, bo ostatnio była jakaś waloryzacja, ale wyobraź sobie, że to urosło do takich poziomów, że byli ludzie, którzy po wsiach szukali innych ludzi, słupów, na których brali ten zasiłek, brali połowę, a drugą połowę dawali im do ręki. I to były takie mafie ludzi, którzy mieli kilkadziesiąt, kilkaset osób pod sobą, którzy dostawali te zasiłki i dzielili się połową z tymi ludźmi. Rozumiesz? To jest naprawdę niesamowite, ale tak działa socjalizm. Kiedy dajesz szansę Milejowi na to, że uda mu się zrealizować te reformy do końca. Pytanie, gdzie jest koniec? Myślę sobie, że wiesz, po pierwsze on nie ma większości w rządzie. W koalicji, bo jego partia jest w kongresie, ale nie ma większości, przez co jest blokowany przez kongres, ale ma ogromny mandat społeczny, bo poparcie jego się plasuje w okolicach 65%, jeśli chodzi o wsparcie Argentyńczyków. I robi cały czas bardzo dużo, żeby to wsparcie utrzymywać i zyskiwać. Także wszyscy politycy muszą się liczyć z każdym jego słowem. To pięknie zobrazowało to jego przemówienie w kongresie po 3 miesiącach rządów, gdzie miał takie wystąpienie o stanie państwa, gdzie mówił, że to zrobiliśmy i oklaski tam po prostu, wiesz, atmosfera w tym kongresie, no niesamowita, po prostu owacje na stojąco, nie? I widzisz i od prawej, i od lewej tam nawet ludzie klaskali, nie? I w pewnym momencie on mówi, a teraz zlikwidujemy finansowanie partii politycznych, nie? I ci, co stali przed chwilą i klaskali, tak, wiesz, takie... To musiał po być prostu dla nich szok, no bo łatwe pieniądze się skończyły. No, Zawód o Jezu, polityk. łatwe pieniądze się skończyły. Wiesz, on likwiduje takie... Wiesz, w ogóle ustrój tutaj jest bardzo skomplikowany, no bo to jest jednak demokracja, która funkcjonuje już no, bardzo długo, tak? Czyli te narastają różne wyjątki, wykluczenia od wykluczeń i tak dalej, weta od wet. No i wyobraź sobie, że każdy prezydent, nawet jeżeli był prezydentem przez jeden dzień, dostaje dożywotnią emeryturę. Bardzo wysoką, bo dostaje $7,000 miesięcznie, nie? I byś sobie pomyślał, nie, no spoko, tak, był prezydentem, to mu się należy taka prezydencka emerytura. Tylko że popatrz sobie, że w 2000 latach w jednym roku było 10 prezydentów, z czego jeden był przez tydzień prezydentem, no nie? I tak dostaje tą emeryturę. I, więc to wszystko się dodaje, tak? To wszystkie wydatki się dodają i Milei to, co robi niesamowitego, to po prostu znajduje te wszystkie absurdy i bezlitośnie je obcina, to co on nazywa tą piłą mechaniczną. Więc po pierwsze, i tutaj ma tak ogromne poparcie i najczęściej zabiera tym, gdzie wszyscy widzą, że to jest przesada. Bo wszyscy o tym wiedzieli, ale to było takie przemilczane, no nie? Bo i tak nic się nie da z tym zrobić. A Milei wchodzi i to obcina, zyskując sobie poparcie bardzo, bardzo wielu grup społecznych, no nie? To są dekady rządzone przez peronistów, którzy się trzymają, gwoździami się przybili do tych krzeseł, trzymają, wiesz, ministerstwa, trzymają no, wszystko, co się da w rękach. No i to są mafie. Cud w ogóle, że wygrał, prawda? Bo w pierwszej turze skala fałszerstw wyborczych była olbrzymia. Do tego stopnia, że pani rzecznik praw obywatelskich na wewnętrznym jakimś WhatsAppie ministeryjnym chwaliła się tym, że ukradła kilkaset kart do głosowania na Mileja z jakiegoś wiesz, komisji wyborczej, nie? Żeby ludzie nie mogli na niego głosować. I Tak, selfika bronią sobie z tych tymi stołków kartami. właśnie, tak? Tak, bronią tych stołków zaciekle. No więc
cud w ogóle, że wygrał. To naprawdę wydarzył się cud. Ja do dzisiaj nie rozumiem, jak to się wydarzyło, bo ja z nad rzeki zbierałem karty do głosowania na Mileja, gdzie było ich tysiące, leżało po prostu nad rzeką, wywalonych przez kogoś, kto ukradł z komisji, nie? Więc to, że on wygrał, to jest niesamowite. Myślę, że większość Argentyńczyków ma nadzieję, że mu się uda, ale, nie, ale myślę, że wszyscy powiedzą jasno, że nie wszystkie zmiany chcą, żeby on wprowadził. To też nie jest tak, że wszystko, co on chce wprowadzić, ma poparcie społeczne, no nie? Bo on też na przykład chce walczyć zwiększać bezpieczeństwo narodu, budując ogromny system monitoringu, nie? Obywateli. Wszędzie kamery, nie? Sztuczna inteligencja, system oceny obywateli, wiesz, to takie totalna dystopia, nie? Myśli o kupowaniu systemu od Izraela na przykład, nie? Który był stosowany w strefie Gazy. Także są też takie rzeczy, które są bardzo niebezpieczne. W jakimś stopniu to podważa jego wiarygodność, jeżeli on chce taką mieć właśnie kontrolę nad wszystkim. Hiszpańskiego się dopiero 1,5 roku uczę i nie wszystko rozumiem i wciąż używam tłumacza i muszę dopytywać tych lokalsów. Także często też niestety opieram się na jakichś, opiniach opozycji, którzy pewnie, nadmuchują jakiś problem do dużych rozmiarów. Także trudno mi ocenić, czy zweryfikować wszystko, prawda? A Co skoro się już mówi. powiedziałeś o tym nadzorze, czy szykują się jakieś ograniczenia dla gotówki w Argentynie? W zeszłym miesiącu wprowadzono obowiązek, jeżeli robisz przelew powyżej $400, to przelew, bo tutaj wszyscy używają, oni mają bardzo rozwinięte fintechy, tak bym powiedział. Głównie używają tak zwanego Mercado Pago, który jest aplikacją płatniczą, która jest w ogóle otwartym systemem, pod który podpinają się inne systemy płatności, czyli na przykład każdy operator telefoniczny ma swoje Pago i tak naprawdę można przelewać z Mercado Pago na Claro Pago i tak dalej. Więc jeżeli robisz przelew wyższy niż $400, to od razu z automatu trafia to jako zgłoszenie do skarbówki na przykład, nie? Do tego nie spotkałem się z limitami gotówkowymi, ale tu jest limit gotówkowy jakby naturalnie wprowadzony, bo największy banknot ma wartość 4 zł. Także spróbuj zacząć zapłacić, nie wiem, $10,000. To musisz taczką, wozić te pieniądze. Skąd się w ogóle pozyskać, tak? No bo, no nie, przepraszam, największy banknot ma teraz 8 zł, bo wydrukowano 2000 peso, tylko jest ich bardzo mało w obiegu. No i więc trochę naturalny taki jest limit opłat gotówkowych. Jak reformy Mileja odbiły się na rynku mieszkaniowym? Więcej ofert trafiło na rynek, ponieważ on anulował czy odwołał ustawę, która regulowała rynek najmu, która wprowadzała szereg regulacji jakichś totalnie absurdalnych. Ci żyranci to akurat to jakiś chyba taki, nie wiem, taka praktyka po prostu w branży, przynajmniej w Mendozie, ale szereg był podatków na przykład, które były wprowadzone, jakichś obowiązków i tak dalej. Kiedy on to anulował, to ceny nieruchomości na wynajem spadły i zwiększyła się ilość dostępnych ofert. Także w ogóle z dnia na dzień tak naprawdę uwolnił ten rynek. No nie uwolnił go kompletnie, nie? Bo tutaj wciąż są podatki, które za wynajem trzeba płacić. Wynajmujesz, to musisz płacić podatek dodatkowy. Zresztą tu jest tak dużo podatków, że nikt nie wie, ile ich jest. I taka ciekawostka, budujesz dom, to najpierw go budujesz, a potem idziesz do urzędu zapłacić karę, że nie miałeś pozwoleń na wszystko, nie? Bo nie da się tutaj budować domu z pozwoleniami i tak dalej, bo to jest... Argentyńczycy wszyscy tak robią właśnie. Budują, a potem idą zapłacić karę, bo tak jest taniej i szybciej po prostu niż starać się o wszystkie pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. Czy inwestorzy z innych krajów zaczęli w tej chwili kupować mieszkania w Argentynie po tych zmianach? Akurat tutaj mam nawet takie osobiste doświadczenie, ponieważ znajomy, który jest dużym inwestorem, obraca dużym kapitałem, też w takiej grupie, w holdingu bym powiedział, był w Argentynie w zeszłym tygodniu i
właśnie rozmawiał z deweloperami mieszkaniowymi, którzy mają ograniczony dostęp do kredytu tutaj na rynku lokalnym. Ogromny popyt jest na mieszkania i będą dofinansowywać deweloperów, no, po prostu pożyczki im dawać na większe kwoty, żeby mogli budować, projekty realizować. Także też, więc tutaj tak z osobistego kontaktu słyszę, że pojawiają się ludzie, którzy tu przyjeżdżają, chcą inwestować tutaj pieniądze, ale też cały czas ostrożnie patrzą, co tu się będzie zmieniać, nie? Trzęsienie ziemi tutaj się dokonuje. Szczepan, a powiedz mi, czy utrzymujecie jakiś kontakt z Polonią w Argentynie? Tak, aczkolwiek nie z jakąś zorganizowaną Polonią, bo akurat po prostu, wiesz, grupa na Facebooku Polacy w Argentynie pozwoliła nam poznać kilku Polaków, którzy mieszkają w Mendozie. No i nawet do tego stopnia, że dziewczyny, Polki się skrzyknęły i tam się spotykają raz w miesiącu na jakieś śniadanie. Moja żona chodzi z nimi, a nawet zebrały sobie grupę tam chyba z 8 osób i z 8 dziewczyn i pojechały sobie w góry na weekend do jakiejś kabani. Spędziły razem weekend. Także tutaj ta społeczność, może przynajmniej ta, w której my funkcjonujemy, no niewielka, ale jest dość zżyta, pomagamy sobie, jak ktoś coś potrzebuje. Ale póki co nie mamy doświadczenia czy kontaktu z jakąś, powiedzmy, z bardziej instytucjonalizowaną Polonią, no nie? Oprócz pięknych parków w Mendozie, co zwiedziliście, ewentualnie co zamierzacie zwiedzić w Argentynie? Po drodze do Mendozy zwiedziliśmy kilka pięknych miejsc, czyli Miramar, to największe słone jezioro w ogóle na kontynencie i chyba drugie największe na świecie, także można, wiesz, leżeć na wodzie i gazetę czytać, nie zamaczając jej. Strasznie słona. I tam też jedna z największych skupisk w ogóle różowych flamingów w Ameryce Południowej też było, to też ciekawe wrażenia. Do tego Cordobę trochę zwiedziliśmy. No i samą Mendozę, która jest o tyle ciekawie tutaj jest, że jest otoczona dosłownie, nie wiem, w promieniu 2 godzin jazdy w każdą stronę praktycznie są różne miasteczka, które się nazywają od jakichś świętych. San Rafael, San Luis, San Martin i każdy z tych miasteczek jest pięknie położone w górach. Ma piękne jeziora krystaliczne i wodospady, ma rzeki, którymi można sobie spływać, rafting uprawiać, jakieś są tyrolki, mnóstwo atrakcji, które każde to miasteczko oferuje. Pojechaliśmy właśnie do San Rafael i tam spędziliśmy na polu namytowym ten weekend. Zmarzliśmy, ja się przeziębiłem, bo w nocy było poniżej 10 stopni w górach. Także zjeżdżamy okolice miejscowości, no i patrzymy, co tutaj da się zobaczyć. Bardzo byśmy chcieli, taką mamy ambicję, żeby wejść na Aconcagua w przyszłym roku, bo teraz już się zima zaczyna, także to jest wyczynowe. No i myślimy o tym, żeby zacząć się przygotowywać do takiej eskapady na Aconcagua. Plus zaczynamy chodzić po górach. To też jest ciekawe doświadczenie. Szczepan, powiedz mi, czy ty masz prawo do korzystania z argentyńskiej opieki zdrowotnej? No według wszystkich informacji, jakie posiadam, mam. To znaczy, że pierwsza pomoc mi zostanie udzielona. Mało tego, wszystkie potrzebne operacje będą mi też wykonane, z tego co słyszałem. No, oczywiście, że jakiś system takiej kwalifikacji, czy pilne, czy mniej pilne, ale no, Argentyńczycy tutaj mówią, że nawet takie jakieś zabiegi jak, nie wiem, usuwanie żylaków, to jest coś, co można się zapisać za miesiąc na przykład i jest dokonywany zabieg. Także czuję się tutaj bezpiecznie pod tym względem. No. Szczepan, musisz płacić jakieś składki, żeby korzystać z tego ubezpieczenia? Jak to działa? Nie płacimy żadnych składek. To jest Po prostu jest darmowa ta opieka. Publiczna, darmowa służba zdrowia, kropka. tak, opieka. Głównie utrzymujesz się z kryptowalut, z obrotu kryptowalutami
Jak to działa w Argentynie? Czy są problemy z przewalutowaniem tego na, w cudzysłowie, prawdziwe pieniądze, czyli mam na myśli pieniądze, które są używane na co dzień do płatności? Że Argentyna ma jedną z najwyższych poziomów adopcji kryptowalut na świecie. Tutaj jest prawie 10% ludzi używa kryptowalut, co jest zadziwiające. A oczywiście większość w grupie między 20, 35, 40 lat. Nie używa się kryptowalut do transakcji, czyli nie znajdziesz sklepu, gdzie możesz coś kupić za bitcoiny na przykład, ale bardzo łatwe jest przewalutowywanie kryptowalut na gotówkę, czy nawet na walutę, na to Mercado Pago szczególnie, bo z Binance'a, największej giełdy, można po prostu sprzedać bitcoiny za peso i sobie wypłacić to peso bezpośrednio na swoje Mercado Pago i wtedy już możesz płacić wszędzie w sklepie. Przy sprzedaży krypto w Argentynie płaci się za wymianę na gotówkę, płacisz tylko 1% prowizji. I to już jest i tak kwota, którą można negocjować. 1%, gdzie w porównaniu do Paragwaju to jest 5%. To jest, wiesz, no już od $1000, no to już jest, wiesz, $50, prawda? 50 na 10, no to jest bardzo duża różnica. Więc, a przy kupowaniu za gotówkę nie ma prowizji w ogóle. To jest zadziwiające było dla mnie. W Paragwaju to jest 5%. Znaczy w Paragwaju między 5 a 3%, tak? Czy może nawet 2,5% przy większych kwotach. Ale tutaj, no i takich wymian dokonuje się za pomocą, najpopularniejszy jest tak zwany Binance Peer-to-Peer Marketplace, gdzie po prostu ludzie się zgadują na wymianę face to face, czy spotykają i sobie wymieniają, albo sobie przelewają bitcoiny i Mercado Pago. No i ogromne tam wolumeny się dzieją w Argentynie. Także tu jest bardzo łatwe, bardzo łatwa wymiana, bardzo tania wymiana i nie ma z tym żadnego problemu. A może Milei stwierdził, że jest za dobrze, może szykują się jakieś zmiany w zakresie Szykują się, kryptowalut? ponieważ w zeszłym tygodniu wprowadzono nakaz rejestracji wszystkich biznesów krypto w Argentynie. To znaczy, tak jak u nas w Polsce wprowadzono właśnie rejestr firm, nie wiem, tam wirtualnych aktywów, czy cokolwiek, jak to tam się nazywa, to w Argentynie też wprowadzono w zeszłym tygodniu. No ale wiadomo jak to jest, zawsze trzeba spisać, a potem dopiero się opodatkuje, jak już się ma wszystkich spisanych, prawda? No jak się człowiek nie zgłosi, to oczywiście są tam horrendalne kary. No więc wszystkie giełdy i tak dalej kantory muszą się zgłosić. Aczkolwiek, wiesz, to jest też taka zawsze walka z wiatrakami, no bo taka zwykła osoba, która sobie wymienia z tego na to i tak dalej, no to nie prowadzi działalności i nie musi zgłaszać. Także w oparciu o taką wymianę jest głównie tutaj funkcjonuje rynek, nie? Co przewiduje Szczepan po aktualnej hossie na krypto? Mamy zupełnie wyjątkową sytuację, czyli osiągnęliśmy ATH, czyli najwyższy poziom ceny na Bitcoinie przed halvingiem, co się nigdy nie wydarzyło. Wpływ na to miał ogromny popyt ze strony funduszy ETF ze Stanów Zjednoczonych. Mamy ogromną legitymizację, teraz następuje fala legitymizacji tak naprawdę Bitcoina, gdzie no, banki centralne rozważają już, wiesz, posiadanie go bądź oficjalnie, bądź nieoficjalnie w swoich rezerwach. Mamy fundusze rosnące jak grzyby po deszczu na całym świecie, w Hongkongu, w Kanadzie, w Singapurze. Wszędzie pojawiają się nowe fundusze ETF i typu ETF na Bitcoinie. Do tego za 2 tygodnie mamy halving, czyli przepołowienie podaży, gdzie będzie przybywać o połowę mniej bitcoinów do sieci, co krzyżując się z tą szokiem popytowym, mamy dodatkowo szok podażowy, co może dodatkowo jeszcze wybić bitcoina bardzo wysoko. I geopolitycznie zdaje się, że mamy taką idealną burzę pod bitcoina, perfect storm, czyli jesteśmy w przededniu wojny pomiędzy Izraelem a Iranem.
czyli kolejny konflikt, który będzie wpływał na osłabienie geopolitycznej pozycji Stanów Zjednoczonych. Mamy Fed, który nie chce obniżać stóp procentowych, a musi to zrobić, bo jak tego nie zrobi, to będzie musiał w jedną albo w drugą stronę będzie musiał drukować mnóstwo pieniędzy, bo albo będzie musiał ratować banki amerykańskie dodrukowując pieniądze, jeżeli nie obniży stóp, tak jak to robił przez ostatni rok, albo będzie musiał obniżyć stopy procentowe, żeby ratować gospodarkę, bo wszystko zaczyna padać na kolana i zacznie dodrukowywać pieniądze, żeby ratować gospodarkę. Także Fed stoi w rozkroku, co finalnie w jedną i w drugą stronę to jest jak graj, tak mi graj dla Bitcoina. Myślę sobie, że ten rok może być zaskakujący. Możemy zobaczyć jakieś gwałtowne spadki spowodowane jakimś atakiem na przykład rządowym na Bitcoina. Gary Gensler stwierdzi, że wrogiem publicznym numer 1 jest Tether, czyli tak zwane USDT i nagle teraz trzeba aresztować, nie wiem, twórców Tethera, bo coś tam prali brudne pieniądze pewnie. Więc Zawsze wydaje się mi coś że znajdzie, mogą tak? się zdarzyć. Zawsze na każdego się znajdzie paragraf w tych czasach. Ale generalnie rynek jest wyczyszczony ze wszystkich samów, bankmanów, Friedmanów. Jest wiesz, ogromny entuzjazm związany z kryptowalutami. Bitcoin zdaje się być odwrotnie skorelowany do rynku, czyli tak jak wczoraj mieliśmy sytuację, gdzie giełdy padły, a Bitcoin poszedł do góry, także zdaje się utwierdzać cały czas ta narracja powtarzana od lat, że Bitcoin to jest store of value, czyli ten środek do przechowywania wartości. Jest storowym złotem, gdzie mamy nawet, wiesz, prezesów, BlackRocka, którzy potwierdzają tą narrację. Także w obliczu narastającego konfliktu, niepokoju globalnego, kolejnych wojen, wydaje mi się, że Bitcoin jest teraz idealnie usytuowany po to, żeby być taką arką Noego No finansową. i Bitcoina nie można dodrukować, a pieniądze No. z banków centralnych cały czas są na całym świecie dorabiane. To jest, wiesz, Bitcoin to jest pierwsze i jedyne aktywo w historii ludzkości, którego aktualną podaż w obiegu znamy perfekcyjnie. Co do 8 miejsca w odcinku dokładnie wiemy w tej sekundzie, ile jest bitcoinów. I mało tego, dokładnie będziemy wiedzieć, ile ich będzie za 100 lat. Dokładnie dzisiaj już wiemy, ile bitcoinów będzie za 100 lat. W przypadku żadnego innego aktywa nie możemy tego powiedzieć. Nie możemy tego powiedzieć wobec złota na przykład, ze względu na to, że przecież złoto można znaleźć nowe pokłady złota, nowe sposoby ekstrakcji złota. Może tak jak w przypadku diamentów znajdzie się sposób na produkcję złota, prawda? Tak, każda waluta w historii miała taką sytuację, że pojawiała się technologia, która nagle dokonywała, wiesz, hiperinflacji, nie? Czyli, wiesz, Indianie, którzy przez tysiące lat w Ameryce Północnej i Południowej używali muszelek na przykład, no to nagle się okazuje, że przypłynęli ludzie z Europy i fabryki muszelek zaczęli produkować, nie? Wiesz, czy kółeczek szklanych, za które Indianie sprzedawali ziemię, skóry i tak dalej. No. Każda cywilizacja miała każda waluta w historii miała taką sytuację, a Bitcoin zdaje się być najbardziej odporny na to. No nie? Nawet atak komputera kwantowego będzie bardzo trudny do przeprowadzenia i tutaj oczywiście można wejść głębiej na temat tej dyskusji na ten temat, ale nikt nie znajdzie nigdy większych złóż Bitcoina na jakiejś obcej planecie. Nawet wiesz, grunt, ziemia, prawda, który zdawałoby się jest ograniczony, to on ma też swoje problemy, no bo nagle może się okazać, że dochodzi do zapaści demograficznej i nagle ziemia i nieruchomości tanieją, prawda, bo jest coraz mniej ludzi, którzy mogliby pompować tą bańkę na nieruchomościach. Szczepan, jak wygląda twój plan powrotu do Polski? Najchętniej to bym poczekał, aż się skończy wojna w Europie, bo tam się... Słuchaj, wydaje mi się, że mógłbym jeszcze poczekać spokojnie z rok z wyjazdem z Polski, bo myśmy się trochę przestraszyli, jak te rakiety zaczęły lądować w Polsce, to stwierdziliśmy, że to jest
jest chyba ostatni dzwonek, bo zaraz będą obowiązkowa służba wojskowa, będzie Tutaj się przestawienie wtrącę, bo gospodarki. jakiś czas temu trafiłem na wywiad z potomkami imigrantów z Polski w Paragwaju i oni mówią, że ich rodzice uciekli właśnie do Paragwaju w 1938 roku, na rok przed wybuchem wojny. Także oni też No. pewnie przez ten rok sobie myśleli, że może za wcześnie, może źle zrobiliśmy. Tutaj nie wiadomo, w którą stronę pójdzie ta sytuacja wojenna tak naprawdę. Mhm. Nikt chyba tego do No końca z nie dnia, wie. z dnia na dzień się może eskalować sytuacja, nie? No wiesz, no, Argentyna jest najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Ich największy dramat wojenny, który jest tutaj celebrowany z ogromnym pietyzmem, to wojna o Falklandy, czyli to, jak oni nazywają Malwiny, gdzie zginęło kilkuset żołnierzy walcząc o wyspy, które Wielka Brytania stwierdziła, że są ich. I wciąż ten konflikt trwa generalnie na poziomie bardziej dyplomatycznym, ale dzieci uczą się wierszyków na ten temat w szkole. Są obchody co roku, pochody, sztandary. To było ich największe dramatyczne wojskowe doświadczenie w ostatnich 100 latach. Rozumiesz? Gdzie dla Argentyńczyka to jest niepojęte, ile my w Europie musieliśmy przejść wojen, eksterminacji, stanów wojennych, wiesz, gwałtów i tak dalej. Oni tego nawet nie ma sensu im tego tłumaczyć, bo dla nich to jest nie do pojęcia. A Argentyna, no poza wojną Three Alliance War, czyli tą wojną, gdzie dokonano rozbioru Paragwaju, to Paragwaj ma bardziej krwawą historię niż Argentyna, bo akurat Argentyna była najeżdżającym, no ale to było ponad 100 lat temu. No to nie mają takich doświadczeń, ponieważ geopolitycznie znajdują się w miejscu, w którym nikt ich nie chce najechać, nikt ich nie musi najeżdżać. Mało tego, jak wybuchnie wojna nuklearna, to Argentyna jest najbezpieczniejszym miejscem, ponieważ jest na południowej półkuli, najbardziej na południe wystawiona. I tutaj żaden kraj poza Stanami Zjednoczonymi nie ma zasięgu rakietowego. Chiny jeszcze mają chyba z tego co pamiętam. No ale po co bombardować Argentynę? Tu będzie najmniejszy opad radioaktywny. Wiadomo, że ten opad radioaktywny przede wszystkim jest najbardziej niebezpieczny w pierwszych 48 godzinach od ataku. Później on zdecydowanie wykładniczo spada. Więc zanim doleci do chmura, do Argentyny, no to będzie już zdecydowanie słabsza. Będą to jakieś tam promile tego, co będzie na półkuli północnej. To raz. Dwa, jak nastąpi zima atomowa, no to tutaj mamy tak wysokie temperatury i pustynne tereny, że wydaje mi się, że nie jestem klimatologiem, ale wydaje mi się, że tutaj nawet jeżeli temperatura spadnie o 20 stopni na całym świecie, to tu wciąż będzie się dało żyć, prawda? Problemem będzie dostęp do żywności, ale Argentyna jest tak ogromnym krajem i tak wewnętrzny ma skonsolidowany rynek, że tutaj, wiesz, Argentyna jest eksporterem żywności generalnie w swojej naturze, także powinna dać w stanie się wyżywić. No, jeżeli gdzieś szukać bezpiecznego miejsca, no to Argentyna jest jednym z najlepszych miejsc, no, chyba że kogoś stać na życie w Nowej Zelandii. Czy wyobrażasz sobie, żeby taka osoba jak Milei doszła do rządu w Polsce? Nie ma opcji. Korwin-Mikke nigdy nie miał szans. Ale to dlaczego? No jeszcze chyba w Polsce jest dobrze, tak? Jeszcze jest całkiem dobrze, jeszcze ludzie całkiem dobrze żyją, no nikt na ulicy nie umiera, każdy ma prąd, internet, każdy jakoś tam w miarę żyje, no. Pytanie, czy będziemy w stanie realizować różnego rodzaju pomysły jakieś tam ekologiczne, jakieś drogie termomodernizacje, wymiany pojazdów i tak dalej, tak? Ja dzisiaj przeczytałem o tym, że zamiast zadań domowych będą teraz to nazywać treningami uczniowskimi i będą dobrowolne. Także mi to brzmi jak głęboki socjalizm, no nie? Wręcz jakaś komuna. I tych absurdów codziennie słyszę, jakie absurdy się w tej Polsce dzieją. W całej Unii Europejskiej to jest, mam wrażenie, przekleństwo. Po pierwsze, politycy w Polsce nic nie mogą.
Oni są na dyktando Brukseli, prawda? Wprowadzają tylko te dekrety brukselskie. To raz. Dwa. Prezydent w Polsce też nic nie może. Może tylko wetować generalnie ustawy. Jego inicjatywa ustawodawcza jest marna, że tak powiem, no nie? Tutaj w Argentynie prezydent ma większą władzę, bo ma te dekrety wykonawcze. Więc to też jest różnica. Nawet jakby prezydentem został Milei w Polsce, to nie mógłby nic zmienić, bo on nie ma faktycznej władzy w Polsce. A w Polsce się nie zmieni się rządząca partia między jedną a drugą, nie pojawi się trzecia siła, ponieważ w Polsce nie ma ani klimatu na to, ani system wyborczy jest ustawiony tak, żeby zawsze były dwie dominujące partie. No i wiesz, nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, także system sam prawo wyborcze jest skonstruowane tak, żeby ci sami cały czas te same ryje były w tym żłobie, nie? A może po prostu sytuacja jest jeszcze za dobra, może musi, chociaż nikomu ja nie życzę, ale może żeby się zmieniło w Polsce na lepsze, no to musimy gdzieś tam no trochę podupaść, tak? Znaczy wiesz co, ja jestem pod ogromnym wrażeniem książki Reya Dalio o cyklach powstawań i upadków imperium. Zdecydowanie jesteśmy w miejscu w cyklu takim upadającego imperium. Ja nie mówię, że Polska jest imperium. Raczej mówię tutaj o dominacji Stanów Zjednoczonych i symbiozie świata zachodniego, wiesz, Europy, która jest wklejona w tą Amerykę. I w cyklu, jak patrzymy, no to na etapie upadku wzrastają podatki, wzrasta kontrola obywatelska, wiesz, znikają wolności obywatelskie. Władzę przejmują populiści i marni liderzy, którzy no, nie mają, popatrz na Bidena, no nie? Jakim cudem w ogóle ten gość jeszcze jest u władzy? Nie potrafię zrozumieć. Mi się to nie mieści w głowie w ogóle, że prezydentem imperium największego na świecie jest stary dziad, który ma problem ze skleceniem dwóch zdań. No, niesamowite to jest. W każdym razie w tym cyklu, gdzie jesteśmy, zaogniają się niepokoje społeczne i moim zdaniem w Polsce jest paliwo na to, żeby czy to przez działania hybrydowe rosyjskie, czy jakiekolwiek inne, zaognić tą sytuację wewnętrzną w kraju, rozbić, podzielić Polaków. Dlaczego w Sejmie debatują na temat zadań domowych, kiedy wiesz, Ukraina za chwilę upadnie, nie? Front upadnie na Ukrainie. Gdyby nie to, że jacyś publicyści w Polsce typu Jacek Bartosiak czy Kanał Zero, gdyby oni na ten temat nie mówili, nie budowali jakiegoś przekonania społecznego, że jest taka potrzeba, to żaden polityk by nie mówił o obowiązkowej służbie wojskowej, bo przecież to jest tak niepopularny temat, że to cholera wie, czy to w ogóle przejdzie, no nie? Jednak w Polsce demokracja czy system jako taki jest ustawiony pod to, żeby nie być graczem, być pionkiem, po to, żeby łatwo było rozegrać Polskę w całej tej rozgrywce szachowej. I jak nie upadek rządu, czy podział wewnętrzny, czy inwazja rosyjska, to wcielenie do jakiegoś europejskiego państwa, czyli konsolidacja europejska wewnątrz i później znowu tak naprawdę byciem rozegranym przez Brukselę. No nie? Także geopolitycznie mamy przerąbane. No. Nie zdążymy bomby atomowej skonstruować, także tutaj na suwerenność bym nie liczył. No. Szczepan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za poświęcony czas. Myślę, że wywiad był bardzo owocny, bardzo udany. Dużo ciekawych rzeczy nasi widzowie mogli się z tego wywiadu dowiedzieć. Dziękuję Ci za zaproszenie. Mam nadzieję, że tam w Argentynie też, wszystko Ci się posłużyło. ułoży i że za jakiś czas znowu się spotkamy, porozmawiamy. Uzupełnisz nam te informacje, które już nam przekazałeś. To są spore informacje, ciekawe informacje, ale może dowiemy się jeszcze czegoś nowego. Więc tutaj jest tyle zmian, że za pół roku spokojnie możemy zrobić jakiś update tego, co tutaj się wydarzyło i jak sytuacja wygląda, no nie, po pół roku.